Zdejmuję pokrywę rączki, pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Teraz sobie sprawdzimy przejście pomiędzy szczotkami. I mamy teraz połączenie. Czyli ktoś już tutaj przerabiał, prawdopodobnie ten przełącznik właśnie się rozpadł. No, wydaje się, że jest połączenie. Tutaj na obudowę przejścia nie ma. O, działa, nie działa, działa, nie działa. Strasznie fajnie otwierać takie urządzenia sprzed 60 lat. Teraz jest rozłączony. Teraz jest połączony. Ok, działa. Uwaga, prezentowane tutaj urządzenia są stare, uszkodzone i nie odpowiadają dzisiejszym normom ani standardom bezpieczeństwa. Jeżeli nie macie doświadczenia ze starym sprzętem elektrotechnicznym, nie naprawiajcie niczego bez nadzoru. Cześć, dzisiaj chciałem Was zaprosić na nagranie, które będzie takim małym odpoczynkiem od starych, zabytkowych odkurzaczy, o których mówiłem ostatnio. Poza odkurzaczami mam w kolekcji też, czy w warsztacie, sporo starych, zabytkowych, w większości zepsutych wiertarek i tym wiertarkom chciałbym dzisiaj poświęcić pierwsze takie wstępne nagranie, pierwszy wstępny rzut oka na ich stan techniczny. Powiedziałem Wam, że jest to pierwszy wstępny przegląd, ponieważ każdej z tych wiertarek chciałbym w przyszłości poświęcić oddzielne nagranie. Myślę, że warto, bo z każdą z nich wiąże się jakaś ciekawa historia. Natomiast przed takimi nagraniami chciałbym, tak jak już powiedziałem, przynajmniej wstępnie rzucić okiem na ich stan techniczny. To jest dla mnie ważne, ponieważ mogę zobaczyć, jakie części, jakie elementy będę musiał dokupić. Tutaj mamy urządzenie, które zostało przerobione chyba na wiertarkę, ale pierwotnie była to szlifierka do gniazd zaworowych w silnikach samochodowych. To jest szlifierka wyprodukowana przez Grupę Techniczną Warszawa w roku 1965 i w tej szlifierce brakuje przełącznika. Jest zamontowany taki tymczasowy przełączniczek od starej lampki. Jest tutaj też częściowo ukruszona odgiętka kabla. Nie wiem, w jakim stanie są szczotki, trzeba będzie do nich zajrzeć. Wirnik się obraca i to nawet lekko, natomiast mocowanie wiertła jest zepsute. Może nawet wymienię je na oryginalne mocowanie frezów do zaworów. Zajrzymy później do środka, zobaczymy, w jakim jest stanie. Druga wiertarka u mnie na stole to jest, tutaj tabliczka znamionowa jest praktycznie zatarta, ale wydaje mi się, że to jest produkt Cieszyńskiej Fabryki Narzędzi. Chyba z roku 1967. Tutaj data jest nadal wybita na tabliczce. Wydaje mi się, że to jest model PRCA 13, ale poprawcie mnie proszę, jeżeli się mylę. I tak jak tutaj widać, w tej wiertarce jest urwany przewód przyłączeniowy, także to na pewno trzeba będzie wymienić. Wirnik się obraca, być może nawet uda się tę wiertarkę uruchomić. Trzecia wiertarka, którą mam dzisiaj na stole, wydaje się na pierwszy rzut oka w najlepszym stanie. To jest wiertarka pochodząca z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wyprodukowana przez zakład państwowy, czy jak to w NRD mówiono, zakład ludowy, VEB, Volkseigener Betrieb, Elektrowerkzeuge Sebnitz, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w miejscowości Sebnitz. Dosyć sporo wiertarek tam produkowanych jest ciągle dostępnych. To jest wiertarka typu BM10/1 i wydaje mi się, że tutaj na końcu numeru seryjnego jest wybita data 69 rok. Ta wiertarka powinna być sprawna, choć jeszcze jej nie wypróbowywałem. Możemy to potem zrobić, natomiast na pewno też jest tutaj uszkodzona, ułamana osłonka kabla, odgiętka. Tutaj nawet przewody wychodzą na wierzch. Na szczęście izolacja nie jest uszkodzona, także no to też trzeba będzie na pewno wymienić. Myślę sobie, że właśnie od tej enerdowskiej wiertarki z Sebnitz możemy zacząć ten krótki przegląd. Na razie odsunę na bok tę wiertarkę Grupy Technicznej Warszawa, odłożę tę wiertarkę z Cieszyna, a tutaj zajmiemy się tą
wiertarką z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Fabryka w Sebnitz była dosyć znaczącym zakładem produkcyjnym w byłej NRD. O jej historii postaram się opowiedzieć troszeczkę więcej w dłuższym nagraniu poświęconym już tylko tej wiertarce. Tutaj jest wybita jakiś numer 92, prawdopodobnie wiertarka była używana nie gdzieś prywatnie przez kogoś w domu, tylko w jakimś zakładzie pracy. Wydaje się ona naprawdę w dobrym stanie. Tutaj na rączce jest wybite logo S z takim wiertłem. Wydaje mi się, że późniejsze wiertarki pochodzące z tej fabryki były już produkowane pod logo Smalkalda. Do dzisiaj można ich dosyć dużo dostać. Na tej jeszcze tej nazwy nie ma. Jest tutaj, to chyba jedyna stara wiertarka z moich wszystkich, która ma taką regulację. Regulacja kierunku obrotów. L, czyli links, czyli lewo, i R, czyli rechts, czyli prawo. Także można było tą wiertarką pracować wiercąc, czy wkręcając, czy wykręcając w obie strony. Działa blokada włącznika, ok. Włącznik chodzi całkiem fajnie. Zajrzymy oczywiście zaraz do szczotek. Chciałbym tutaj odkręcić tą pokrywę rączki i zobaczyć przede wszystkim, jaki powinien być tutaj rozmiar tej odgiętki na przewodzie przyłączeniowym. Sam przewód jest, myślę, że oryginalny. No, w sumie w bardzo dobrym stanie, z taką grubą, gumową izolacją, która nie wydaje się nigdzie ani sparciała, ani jakoś popękana poza tą odgiętką. Odkręćmy może najpierw tą pokrywę rączki. Śruby nawet całkiem ładnie się wykręcają. Ok. Jeszcze muszę wykręcić jedną śrubkę troszkę. O. Zdejmuję pokrywę rączki. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Tutaj przełącznik jest jeszcze dodatkowo zabezpieczony takim papierem preszpanowym. Okay, tutaj do korpusu jest przykręcony przewód zabezpieczający, czyli uziemienie. Tutaj mamy do kostki, do izolatora przymocowane przewody z kabla przyłączeniowego. Tutaj mamy kondensator też jeszcze ładnie zabezpieczony. Komutator wydaje się w całkiem ładnym stanie. To, co mnie od razu interesuje, to jest tutaj średnica tej odgiętki, bo taką będę musiał dokupić. Wezmę sobie miarkę. Mam, prawdę mówiąc, pokazywałem to przy nagraniach o odkurzaczach, sporo takich odgiętek, ale one są tutaj po prostu za malutkie. Ona się nie będzie trzymała w korpusie tej wiertarki, będzie po prostu wychodziła, a to nie o to chodzi, musi być troszeczkę ta końcówka odgiętki jednak szersza i wydaje mi się, no nie, ten przewód akurat chyba by przez nią przeszedł. Natomiast tutaj po prostu jest za małej średnicy. Sprawdźmy to. Wydaje mi się, że to jest 2-centymetrowa odgiętka, tak. 20 mm tutaj musi być, natomiast ta, którą mam, no to jest 1,5 centymetra mniej więcej. To jest troszeczkę za mało, czyli 2-centymetrowa ta końcóweczka odgiętki, żeby tutaj się dobrze trzymała w wiertarce. To może mogę na razie odłożyć. Tutaj nie będę dzisiaj nic więcej czyścił, przeglądał, wyjmował. To zostawimy sobie na nagranie poświęcone już tej wiertarce. Myślę, że mogę teraz spokojnie zamknąć tę rączkę i jeszcze zaraz sprawdzimy szczotki. Głównie chodziło mi właśnie o rozmiar odgiętki. Nie przykręcam bardzo mocno, bo i tak będziemy to w innym nagraniu zdejmować. Przełącznik bardzo ładnie chodzi. Sprawdźmy teraz
miarkę na razie odłożę. Sprawdźmy te szczotki. O, też bardzo ładnie wychodzi ta szczotka. Myślę, że nawet nie będę jej jeszcze wymieniał, ale sprawdzę sobie rozmiar. 5,40 tutaj mi pokazuje. No powiedzmy 5,5 mm na 4 na 4,5. 5,5 na 4,5. No, troszkę może mała jest ta szczotka, ale jeszcze na pewno pochodzi. Zaraz sobie zapiszę te wymiary. Szczotkę już tutaj wkręcam ponownie. Aha, może jeszcze nie, bo zaraz sprawdzimy połączenie na nich. Sprawdźmy tę drugą. O, też dobrze wychodzi. No, mniej więcej w tym samym stanie. Na pewno taka sama, ale na wszelki wypadek sobie jeszcze na tej sprawdzę. 5,40 tu mi pokazuje na 4,5. 5,5 na 4,5. Na razie te szczotki odłożę. Teraz sobie sprawdzimy przejście pomiędzy szczotkami. Wkładam je tutaj. No i zobaczmy. No, muszą tam dojść do komutatora. Ok, jest między nimi przejście. Tutaj na obudowę wiertarki nigdzie żadnego przejścia nie ma. Natomiast między szczotkami jak najbardziej. Jeszcze raz, tak żeby nie dotknąć obudowy. Tak. Jest przejście. Mogę zakręcić tutaj dekielki szczotek. Ten akurat był chyba na dole, chociaż to nie ma zupełnie znaczenia. Sprawdźmy jeszcze, może tak, sprawdźmy tutaj połączenia na wtyczce. W tej chwili wydaje mi się, że nie powinno być w ogóle połączenia. Tak. A wcisnę przełącznik i zablokuję. I teraz, przepraszam, tak będzie widać. I mamy teraz połączenie. Puszczam przełącznik. Nie mamy. Ok. Wydaje się, że tu powinno być wszystko sprawne. Spróbujmy na próbę podłączyć tę wiertarkę. Może w ten sposób będzie dobrze widać. Tu były obroty w lewo. Sprawdźmy w prawo. Bardzo fajnie w sumie działa. Tutaj nawet nie widzę jakiegoś większego iskrzenia, prawdę mówiąc, na szczotkach. Także no, ta wymiana odgiętki będzie konieczna, a poza tym całkiem fajna, sprawna, działająca wiertarka, którą być może nawet będzie można wykorzystać gdzieś w warsztacie. Zajmijmy się teraz może tą bardzo zniszczoną wiertarką z cieszyńskiej fabryki narzędzi. W
W przypadku tej wiertarki z chyba 67 roku też chciałbym zajrzeć tutaj do tej obudowy rączki. Może wezmę większy śrubokręt. Tutaj od razu widać, że jest wyłamana czy odlutowana, chyba wyłamana jedna z blaszek wychodzących z włącznika. Być może warto będzie pomyśleć o wymienieniu tego włącznika. Tutaj w ogóle nie ma doprowadzonego przewodu też z drugiej strony. Mam wrażenie, że tutaj sprężynka, która dociąga ten przełącznik, chyba też odpadła albo się odłamała. Zobaczymy, chociaż on tutaj jakoś tam chodzi. Mam wrażenie, że tutaj obydwa przewody prowadzące do silnika zostały po prostu poprowadzone do kabla. Nawet nie widzę tutaj nigdzie przewodu ochronnego, który też musiał być, bo był przykręcony tutaj, ale go nie ma. Czyli ktoś już tutaj przerabiał, prawdopodobnie ten przełącznik właśnie się rozpadł i poprowadzono przewody bezpośrednio tutaj już do kabla i być może też był tutaj jakiś tam tymczasowy przełączniczek zrobiony. W przypadku, jeśli takie wiertarki są używane na przykład na stojakach w pozycji pionowej, to faktycznie taki przełącznik na kablu, czy nawet gdzieś tam na obudowie, czy na blacie stojący, ma nawet sens. Wtedy nie trzeba używać tego przełącznika w rączce. No i tutaj też jest odgiętka do wymiany. Muszę wykręcić tę klamerkę trzymającą przewód. A może ją na razie jednak zostawię, tylko sobie też zmierzę jej średnicę. Ona ma chyba 1,5, czyli tak, tutaj prawdę mówiąc chyba nawet by wystarczyła taka, jaką mam w tej chwili. Czyli tutaj będę mógł dać taką odgiętkę, nie muszę tutaj dokupować. OK. Myślę, że można by tak naprawdę sprawdzić. Zaraz rzucimy okiem na szczotki. Wyciągnę tutaj ten przewód. Jednak tą klamerkę muszę wykręcić, bo ona mi tutaj za bardzo przeszkadza. OK. Klamerka w bok. Przewód mogę wyjąć. Tutaj wkręcę sobie śrubkę, żeby nie zginęła. Niech ona tu zostanie. Czyli tak, na pewno taki 3-żyłowy przewód przyłączeniowy z przewodem ochronnym. Na pewno odgiętka do wymiany. Spójrzmy, zróbmy może test tych przewodów. No, wydaje się, że jest połączenie. Tutaj na obudowę przejścia nie ma. Szczotki są, w każdym razie widać końcówki. Nie będę teraz też sprawdzał łożysk. Zobaczymy, jak one będą działały przy ewentualnym uruchomieniu wiertarki, o ile da się to w ogóle zrobić. Spróbujmy teraz, zakręcę tę rączkę może, albo jeszcze nie. Najpierw spróbujmy zajrzeć do szczotek. Ten przewodzik mogę tutaj zostawić. Prawdę mówiąc, chętnie bym też wykręcił ten przełącznik, bo może a nuż
taki albo podobny dostanę. Jeszcze muszę troszkę pokręcić. Jedna śrubka jeszcze ta trzyma. Wyszedł. Ja sobie te śrubki tutaj od razu wkręcę, żeby one nie poginęły. Może uda mi się zreperować ten przełączniczek. Nie wiem, będę musiał się mu przyjrzeć. Co to tu się stało? Tutaj chyba... Tak, tutaj o. Ta blaszka wypadła. Wcale nie jest wykluczone, że uda się ją tutaj ładnie wmontować. Trzeba będzie tylko tu ją jakoś zablokować przed wypadaniem. Sprawdźmy, czy ten przełączniczek działa, ale wygląda na to, że powinien być tak naprawdę sprawny. Byłoby fajnie zostawić taki stary. Teraz nie wiem, jak to zrobić. Chyba krokodylki będę musiał wziąć. Może tak. O, jedno tu, drugie tu. O, działa, nie działa. Działa, nie działa. Fajnie. On jest sprawny, tylko tę blaszkę tutaj trzeba... Myślę, że aha, tutaj się taka bakelitowa końcóweczka łamała. Nie wiem, spróbuję to przybliżyć. Może mi się uda. Myślę, że to może być widoczne. Tutaj się wyłamała taka końcóweczka bakelitowa i dlatego ta blaszka nie trzyma się w przełączniku. Nie wiem, być może nawet widzicie na nagraniu, jak on tam chodzi w środku. Ale jak nawet jakąś taśmą izolacyjną tutaj przykleję tę blaszkę, to ona będzie spokojnie działała. Dobra, nie będę tego włączniczka na razie montował, zostawię go sobie tutaj na zewnątrz i przed nagraniem spróbuję to zreperować. Aha, no i tutaj jeszcze mówiłem, że o, może tak też zostawię w powiększenie, to będzie to widać. Tutaj ta sprężynka prowadząca tutaj do włącznika też się jakoś tam odłamała z tego, co widzę. No ale może gdzieś taką malutką sprężynkę dostanę. To ją tutaj też wtedy wczepię i będzie dużo lepiej ten cały przełącznik chodził. Ok, czyli jeszcze taka mała sprężynka by mi się przydała. Ja tych sprężynek nawet gdzieś tam chyba miałem kilka w warsztacie. Może uda mi się znaleźć. Ona tutaj po prostu dociągała za ten pazur ten przełącznik. Ok, zajrzyjmy do szczotek. Fajny taki duży dekielek. Taka ogromna sprężynka. Aha. O, i szczotka wypadła. No, duża, całkiem fajna szczotka, która tutaj może jeszcze zostać. Nie muszę jej absolutnie dokupowywać. Ale sprawdzę z ciekawości jej rozmiar. 0. 7,89, no 8 mm na, przepraszam, na 5, 8 na 5. Tak. 8 na 5, ale szczotka jest długa, porządna, nie muszę jej wymieniać. Jak ją się tutaj wkłada? W ten sposób. Potem ten drucik owijam tutaj wokół tego szczotkotrzymacza. Tutaj ważne jest, żeby on nie dotknął obudowy, nie dotykał obudowy wiertarki. No. Potem wkładam tutaj w ten sposób tą czapeczkę. Drucik nigdzie nie dotyka obudowy wiertarki. Tutaj jest izolacja w środku. Na to wszystko zakładam sprężynkę.
i przykręcam. Takie trochę dziwne mocowanie tych szczotek, no ale szczotka tutaj dotyka komutatora. To samo z drugą szczotką, tylko że widzę, że tutaj jest niestety jest to tutaj nieźle połamane. Mam wrażenie, nie jestem pewien, czy ktoś tutaj nie wklejał czasami tego dekielka. Być może tutaj coś się stało z gwintem i ktoś po prostu posłużył się klejem, żeby to mocno zamocować. Nie wiem, tak mi się może wydaje tylko, ale mam wrażenie, że ta pokrywa szczotki bardzo mocno siedzi. Z tym, że szczotka tutaj jest i jeżeli ona jest w takim stanie jak ta, no to wszystko powinno działać. Sprawdzę jeszcze tutaj połączenia na szczotkach. Momencik. OK. Tutaj nie ma. W pewnym momencie, jak robiłem ten test wcześniej, to dotknąłem tu jednym czujnikiem do szczotki, a drugim do obudowy wiertarki i nagle miałem tutaj przejście, czego absolutnie nie powinno być, to by świadczyło o jakimś zwarciu. No strasznie się zmartwiłem, ale co się okazało? Że nie zwróciłem uwagi, że podwinęły mi się te dwa przewody. Jeden z nich po prostu dotykał do obudowy. Spójrzcie. Tutaj mam na szczotce. No niech on sobie tutaj po prostu dotyka do obudowy. I co? I mam teraz przejście w momencie, kiedy dotykam jednej szczotki silnika i obudowy. Odłączam ten kabelek i już tego przejścia nie mam. Czyli trzeba zawsze przy tych testach bardzo starannie uważać na wszystkie przewody. Po tych testach miernikiem wydaje mi się, że nie powinno tutaj nigdzie być żadnego zwarcia. Możemy się odważyć i spróbować podłączyć tę wiertarkę przy zmniejszonym napięciu tym moim małym regulatorkiem napięcia. Myślę, że teraz będzie dobrze widać. Podłączę po prostu te przewody tutaj do kabla zasilającego. Regulator jest na razie odłączony, więc mogę podłączyć do niego wiertarkę. Tak. Tutaj niech ona sobie leży. Może czym się tutaj podeprę. Włożę sobie na wszelki wypadek okulary. Tutaj bardzo zmniejszę napięcie. I spróbujemy ją teraz podłączyć. O, coś się dzieje. Nasza stara wiertarka z 1967 roku nawet całkiem fajnie ruszyła, czyli jest szansa, że będzie nawet całkiem ładnie działać. Nie będę tego teraz robił, ale przy poświęconym jej nagraniu odłączone jest tu wszystko, tak. Rozkręcimy także tutaj tę głowicę wiertarki, zajrzymy do przekładni, spróbujemy to troszeczkę wszystko wyczyścić, może wyjmiemy wirnik, zobaczymy jakie są tutaj łożyska, ale już się bardzo cieszę, że ta wiertarka, która była w takim mało rokującym stanie, jednak po podłączeniu tego prostego przewodu, po sprawdzeniu wszystkich połączeń, ma szansę zacząć działać. I nawet, tak jak widzieliśmy, jest szansa, że uda się zreperować ten przełączniczek w rączce. Dobra, odkręcam ten przewód zasilający.
Odłożę go na razie na bok. Tutaj rączkę wiertarki może ja ten włącznik nawet tutaj z powrotem, nie, zostawię go na zewnątrz i spróbuję zreperować. Regulator odstawiam. Te przewody na razie tutaj podwinę. Wiemy już, że pasuje ta odgiętka, którą mam tutaj, więc ją też od razu zostawię do montażu w dłuższym nagraniu. A obudowę rączki na razie zamknę, zajmiemy się tym później. Fajnie, sprawdziliśmy też szczotki, nie trzeba ich wymieniać, w każdym razie nie trzeba wymieniać tej jednej, ale będę musiał mimo wszystko pokombinować, jak dostać się tutaj do tej drugiej szczotki. Ok. Wiertarka, odgiętka i włącznik. Odkładam to wszystko na razie na bok. A my rzućmy jeszcze okiem na tę fajną, najstarszą dzisiaj wiertarkę, a właściwie jak powiedziałem szlifierkę gniazd zaworowych w silnikach. Szlifierkę Grupy Technicznej Warszawa z 1965 roku. Typ SGZ1. To jest numer seryjny, prędkość 14 000 obrotów na minutę, jednofazowa. O historii Grupy Technicznej Warszawa też warto będzie poszukać trochę informacji, bo jest to jednak dosyć ciekawa spółdzielnia produkcyjna. Może tutaj dla odmiany spójrzmy od razu na stan szczotek. O, bardzo ładne. No dzisiaj mamy dzień w sumie ładnych szczotek. Bardzo ładny, nie bardzo starte. Sprawdzamy zaraz. Sprawdzamy też, żeby w razie czego wiedzieć na przyszłość. Zresztą może ktoś z Was będzie chciał takie szczotki w swoich wiertarkach wymieniać, więc warto od razu wiedzieć jakie. Śmieszne, one są takie dosyć cieniutkie, szerokie, ale bardzo cienkie. Pierwszy raz chyba takie widzę. 9,38 albo 9,30 albo 9,5. W razie czego można wziąć 9,5 i trochę zeszlifować, ale chyba raczej 9,30 na 4,30. Tu 4,27 pokazuje. 9,30 na 4,30. Takie dosyć nietypowe, śmieszne szczotki. Tutaj pokazuje mi 4, 4,16, nie, 4,30 to będzie na pewno. O. Tutaj nawet 9,40, może nawet 9,5 na 4,30. W razie czego można sobie troszeczkę jakieś szczotki doszlifować tak, żeby pasowały. Zaraz jeszcze na tą drugą rzucimy okiem. Zresztą to mocowanie szczotek dużo wygodniejsze niż w tej wiertarce z cieszyńskiej fabryki narzędzi. No, też zupełnie niezła szczotka. Chyba troszeczkę chyba bardziej starta. Ok, wyzerowane. No 4,35 tutaj mi pokazuje. Na 4,5, na 9,5. Tak. 4,30 na 9,5. Zakładam. Sprawdzę z ciekawości połączenia tutaj na wtyczce. Tutaj oryginalnie też był potrójny przewód przyłączeniowy z przewodem ochronnym, ale zamontowano jakiś taki, mam wrażenie, że znacznie późniejszy. Tak, bo tutaj był taki ładny, gruby w gumowej izolacji, a zamontowano jakiś taki strasznie cieniutki przewód od jakiejś lampki, już bez przewodu ochronnego. To trzeba będzie wszystko wymienić, też cały ten przewód. Wtyczkę zresztą też, ta jest bez uziemienia, ale ona mi się przyda do jakichś innych. Fajna wtyczka z lat 60. Ona mi się na pewno przyda do jakiegoś odkurzacza. Takich wtyczek nigdy za dużo. O, pokazuje połączenie.
Teraz nie, czyli włącznik tutaj działa. Moment. Teraz nic nie pokazuje. O, jeszcze raz. Teraz pokazuje. Teraz nie pokazuje. Jakoś tak sobie chyba działa ten włącznik. Ale najwyraźniej działa. Dobra. Miarkę już odkładam. I tak jak w przypadku tych pozostałych wiertarek, bardzo chętnie bym tutaj zajrzał do tej rączki. Nawiasem mówiąc, trochę mnie ciekawi zawsze, do czego na wiertarkach Grupy Technicznej Warszawa służyło to okienko. Czy tu można, nie wiem, do komutatora zajrzeć? Spójrzmy, bo już widziałem to na kilku, właściwie chyba tylko Grupy Technicznej Warszawa wiertarkach, aczkolwiek dużego doświadczenia z wiertarkami niestety nie mam. Tak, myślę, że można było tutaj bardzo wygodnie zajrzeć do komutatora. Nie wiem, ocenić stan szczotek, czy one bardzo iskrzą, czy nie. Może jakoś przeczyścić to wszystko. Wirnik bardzo luźno się obraca. Ta szlifierka nie ma tutaj przekładni, jak w typowych wiertarkach. Nie ma dodatkowych kółek zębatych. Ma tu jakichś napisów? Nie ma. Nie wiem, być może było to też przewidziane jako taka możliwość wyczyszczenia komutatora bez rozkręcania całości tej obudowy. Zobaczmy, jak tu będzie. O, tu jedna śruba to jest taka chyba jakaś późniejsza. Może nie, ona, a nie wiem, w każdym razie inna niż te trzy pozostałe. Raz. Nawet bez kłopotu się rozkręca. Tutaj myślę, że tak czy inaczej ktoś zaglądał do tego włącznika kiedyś. Strasznie fajnie otwierać takie urządzenia sprzed 60 lat. Ok. Tak, tutaj ewidentnie był przełącznik, którego po prostu nie ma. Tutaj są po prostu zaizolowane przewody. Jeden z nich szedł do włącznika i tutaj wracał do silnika. No to one są ze sobą spięte. Tutaj tą tekturką prawdopodobnie albo był osłonięty przełącznik, albo zrobiono to jako dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby tutaj izolacja uległa uszkodzeniu. Jest podłączony przewód ochronny tutaj do korpusu wiertarki, który tutaj już jest tylko ucięty, nie jest dalej poprowadzony. Tak, jest ten założony taki stary przełączniczek od lampki. Ja sobie myślę, że ja to tak czy inaczej już odkręcę, bo i tak nie będziemy z tego korzystać, to trzeba będzie wszystko wymienić. Więc ten cały przewodzik wykręcę, tutaj go odczepię. Sprawdźmy jeszcze przy okazji, czy on faktycznie działa. Zawsze warto wiedzieć, bo będzie można go wykorzystać w jakiejś starej lampce. Przybliżę może. O, tutaj mamy, przesunę może troszeczkę, tu mamy przełącznik, tu mamy miernik. I tak. Teraz jest połączony. Teraz jest rozłączony. Teraz jest połączony. Ok, działa. Dobra, wykręcam w każdym razie te przewody od wiertarki. O. Ten też wykręcę. Przełącznik z powrotem wkręcę tylko te śrubki, żeby nie wypadły. Będzie fajny do jakiegoś innego urządzenia.
ale tutaj niekoniecznie. Nawet gdyby nie udało mi się znaleźć tutaj przełącznika do tej wiertarki, to ja po prostu na razie i tak założę sam przewód bez przełącznika. O, mamy w sumie fajny przełączniczek od lampki. Dobra. Tutaj też izolację mogę zdjąć. Dobra, ja te przewody po prostu rozetnę. Ok. Resztki taśmy tutaj mogę wyrzucić. Tego przewodu absolutnie nie wyrzucam, bo on się też do jakichś starych urządzeń może przydać, a na pewno cenna jest ta wtyczka. Razem z przełącznikiem wszystko to odkładam do moich zapasów. Taśma będzie do wyrzucenia. Sprawdźmy. Tutaj myślę, że jest to wszystko na razie dobrze zaizolowane i tak to zostawię. Później najwyżej tak sobie myślę, że można by spróbować tutaj. Nie wiem, jak ten przełącznik był tutaj zamontowany. Czy on był tutaj jakoś przykręcony? Tutaj też nic nie ma. Myślę, że będę mógł tutaj w razie czego pokombinować coś, nie wiem, z plastiku, wyciąć jakiś taki przełączniczek, tutaj dać jakiś przełącznik taki wciskany i spróbować go odtworzyć. No ale to później zobaczymy. Dobra. Sprawdźmy połączenia na tych wychodzących z wiertarki przewodach. Tutaj może miernik postawię. Tak, ok. Natomiast na obudowę wiertarki przejścia nie ma, a z tego przewodu? No, wygląda na to, że nie ma. Ok. Szczotki sprawdziliśmy. Myślę, że można tak samo jak przy tej poprzedniej wiertarce też podłączyć tutaj kabel zasilający. To muszę troszkę odkręcić bardziej. Dobrze, wiertarkę mamy podłączoną do przewodu. Biorę znowu mój regulator. Przewód zasilający wiertarki podłączam do regulatora. Tutaj mam sporo zmniejszone napięcie. Rękawica. I podłączam regulator do sieci. Całkiem fajnie działa ta wiertarka, a mam jeszcze taki pomysł, żeby odłączone, tak, żeby wykorzystać to okienko, o którym tu wcześniej mówiliśmy i zajrzeć tam prosto do komutatora, zobaczyć, czy bardzo iskrzą szczotki. Zrobimy tak, a ja podczas pracy, może tak przytrzymam tę wiertarkę i podłączam ponownie do sieci. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle cokolwiek przez to okienko na nagraniu, ale ja tam zajrzałem i takie myślę, że zupełnie w normie było widać to iskrzenie szczotek, także nic strasznego tam się nie dzieje. Dobra, tutaj mam wszystko odłączone.
Tak, regulator odłączony od sieci, wiertarka od regulatora. Mogę odłączać tutaj przewód. Przewód odłożę. Tutaj mogę już tę pokryweczkę też założyć. O, teraz będzie dobrze. Nie przykręcam mocno, bo to i tak będziemy jeszcze zdejmować do czyszczenia. Ok, regulator sobie odstawiam. Czyli co, tutaj przy tej wiertarce też trzeba będzie dać nową, możliwie grubą odgiętkę. Tutaj wydaje mi się, że ta może od biedy też by wystarczyła, bo ona i tak jest tutaj ściśnięta tą klamerką trzymającą przewód zasilający. No, zobaczymy, spróbuję i tak. Ona tu chyba spróbuję i tak kupić taką grubszą. Od biedy w sumie nawet i ta taka guma mogłaby tutaj zostać oryginalna. Na pewno trzeba będzie pokombinować z tym włącznikiem. Na pewno, no i tutaj dorobić niestety tę plastikową, czy może wtedy było to bakelitowe, tę część ruchomą włącznika. Jeżeli chodzi o tę zniszczoną głowicę, to zniszczone futerko, wydaje mi się, że w tych szlifierkach było inne mocowanie frezów do zaworów i albo założę tutaj po prostu nowe mocowanie wierteł, albo poszukam takiego oryginalnego mocowania, jakie powinno tutaj być. Podczas przeglądu tej szlifierki odkręcimy także tę przednią część, zobaczymy jak wygląda cały ten mechanizm, może wyjmiemy wirnik, wyczyścimy to wszystko, ale ważne, że zobaczyliśmy, że również ta nietypowa szlifierka do zaworów Grupy Technicznej Warszawa z 1965 roku działa. Teraz zamykam pokrywę rączki i szlifierka będzie mogła czekać na swoją kolej i na przegląd. Jeszcze tutaj śruba. No jeszcze ta taka dziwna, być może ją poszukam pasującej, identycznej jak te pozostałe trzy i spróbuję ją wymienić, żeby już te śruby wszystkie do siebie pasowały. Dobra, także ta wiertarka jest z powrotem w tym stanie na razie zmontowana. Rzućmy jeszcze ostatni raz okiem na wszystkie te urządzenia. Bardzo fajna, sprawna, enerdowska wiertarka z fabryki narzędzi elektrycznych w Zebnic. Działająca, gdybyśmy teraz potrzebowali pilnie wiertarki, to nawet można by nią spokojnie pracować, troszkę uważając tylko tutaj na te przewody. Myślę, że ona jako pierwsza pójdzie na warsztat i w niej postaram się tę odgiętkę wymienić i będzie sprawa z nią praktycznie załatwiona. Całkiem fajna ta, na pierwszy rzut oka bardzo zniszczona, ale jednak działająca polska wiertarka z Cieszyna z 1967 roku. No tutaj będzie kwestia zamontowania tej odgiętki, przewodu, przełącznika, który chyba nawet działa tak jak sprawdziliśmy. I myślę, że ona też będzie całkiem fajnie działała. Nie wiem, może spróbuję ją też troszeczkę przetrzeć, bo ona po prostu jest taka niezbyt ładna. Aha, nie sprawdziłem, ale to już przy dłuższym nagraniu zobaczymy, czy działa tutaj to futerko, ta głowica. Trzeba ją będzie wyczyścić, naoliwić. PTRK 10. Zobaczymy. Zajrzymy też tutaj do głowicy. No i wreszcie na koniec obejrzeliśmy tę przerobioną na wiertarkę szlifierkę Grupy Technicznej Warszawa z 1965 roku, przewidzianą do wykorzystywania w pozycji pionowej. Bardzo fajne, zabytkowe urządzenie, najstarsze z tych wszystkich i jak się okazuje po wymianie przewodu na pewno też będzie funkcjonować. A jak uda się zreperować ten włącznik w rączce, będzie super i do niej postaram się dokupić też stojak. Będzie służyła jako taka fajna, pionowa czy stołowa wiertarka. To nie są wszystkie moje wiertarki, mam jeszcze jedną bardzo fajną, najstarszą z 1958 roku, ale dzisiaj jej nie pokazywałem. Ona też na pewno będzie wymagała nowego przewodu. Ma tutaj niestety w głowicy uszkodzoną, czy w każdym razie niekompletną przekładnię. Sprawdzimy, czy działa, ale i tak jest fajnym zabytkiem. Pokażę ją Wam przy innej okazji. Mamy jeszcze kilka innych wiertarek, ale nie wszystko naraz. Zostawimy to na kolejne nagrania. I co? Dziękuję Wam za ten w sumie całkiem udany przegląd trzech fajnych, historycznych, zabytkowych, starych wiertarek.
Bardzo się cieszę, że wbrew temu, jak zwłaszcza dwie z tych wiertarek wyglądały, okazały się w miarę sprawne i jest szansa, że no prawie całkiem wrócą do sprawności, a w każdym razie będą takimi fajnymi, działającymi zabytkami techniki. Tak jak powiedziałem, każdej z tych wiertarek poświęcę oddzielne, dłuższe nagranie. Nie wszystko naraz, one będą się tam ukazywały w kolejnych tygodniach czy kolejnych miesiącach. Ja sobie w tym czasie dokupię części, które tutaj sprawdziliśmy, których brakuje, przewody, odgiętki. Spróbuję popracować nad tymi włącznikami w dwóch wiertarkach, no i mam nadzieję, że uda się je przywrócić do jako takiej sprawności, a przy okazji pokażę Wam także tę najstarszą wiertarkę z 58 roku. To jest ciężkie, takie duże, fajne urządzenie, które też będzie wymagało sporo pracy. Dziękuję bardzo jeszcze raz za dzisiaj, cześć, do zobaczenia w następnych nagraniach. No, ale to jest niedobra oznaka.